Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nowe urządzenie Aochi C6 Pro. Aochi, w sumie to nie wiem jak to się dokładnie wymawia, ale wiecie, ja grałem w Tomb Raidera, więc zostańmy przy Aochi. Zapraszam. Chciałbym na początku wyjaśnić, że film jest oznaczony jako sponsorowany, gdyż Aochi przysłało mi to urządzenie i ono zostaje u mnie. Co prawda, nie do końca tak jest, ale o tym dowiecie się wkrótce. A teraz zapraszam Was tutaj bliżej, rozpakujemy sobie to urządzenie, zobaczymy co jest w środku. Moi drodzy, zanim sobie to rozpakujemy, chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, że będę się opierał na danych producenta, a później sobie oczywiście część z nich zweryfikujemy i chciałbym, żebyście nie traktowali tego jako takiej pełnoprawnej recenzji czy testu. Jest to raczej tylko prezentacja produktu i moje takie pierwsze wrażenia. Oczywiście, jeżeli kogoś zainteresuje to urządzenie, to w opisie filmu jest kod zniżkowy na to urządzenie. Bierzemy się za unboxing. Tutaj jak widzimy, tak, dość ładnie mamy zapakowane samo urządzenie. Ja go jeszcze nie wyjmowałem, to jest dopiero pierwszy raz, kiedy będę je widział. A, to tak się wyjmuje. O, słuchajcie, zobaczcie ile tutaj tego wszystkiego jest. Ja to sobie zaraz wyjmę i poukładam. Zobaczymy jak to wygląda. Wyjmijmy najpierw samo urządzenie. No słuchajcie, wygląda ok, ale to zaraz sobie zobaczymy. A teraz Wam zrobię cięcie i sobie tutaj wszystko ładnie ułożę. Tak to wygląda, słuchajcie. To co widzicie, to wszystko było w opakowaniu. Tu jest taka lista tego co miało być. Oczywiście jakaś taka skrócona instrukcja obsługi. Jest karta pamięci 64 GB, samo urządzenie. A do urządzenia jest daszek, który się chyba montuje tak, taka osłona przeciwsłoneczna. Co mamy dalej? Mocowania. Tutaj kulka do mocowań. Wszystko jest, słuchajcie, aluminiowe. Zaraz to sobie rozbierzemy. Dwie kamery. Tutaj jest jeszcze mocowanie takie na różne średnice kierownic. Tutaj, ojejku, tutaj jest bardzo dużo różnych rzeczy do mocowania. Trytytki, taśmy dwustronne. Zaraz sobie to obejrzymy. Tutaj są czujniki ciśnienia. Tutaj jest taki pilocik, który jest przewodowy, jak widać. Dwa kabelki. Prawdopodobnie będą to przewody do kamer. I tutaj jest jeszcze, moi drodzy, ciekawostka, bo tutaj widzę, że jest przewód do zasilania z przetwornicą step down, czyli z większego napięcia tych 12 V robi nam 5,2 A prądu. Ale to jest właśnie ta ciekawostka. Słuchajcie, można podłączyć sobie przez USB. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajny sposób, żeby sobie na przykład w domu to podłączyć, pobawić się tym, nauczyć obsługi i tak dalej przed zamontowaniem, zasilić sobie na przykład z powerbanku. Myślę, że to jest spoko sprawa. Ok, to teraz sobie to wszystko pooglądajmy bliżej. Tak wygląda to urządzenie. Jest wielkości mniej więcej telefonu. Już Wam tutaj dla porównania dam. Zobaczcie. Praktycznie to samo. Ekran jest wielkości 6,25 cala. Jasność producent deklaruje 1000 nitów i oczywiście ma system automatycznego podjaśniania i ściemniania obrazu, kiedy tam sobie na przykład zrobi się ciemniej lub widniej. Kartę dostaliśmy, tak jak widzieliście, 64 GB, ale maksymalna pojemność, która obsługuje to urządzenie, to jest 256 GB. Samo urządzenie, słuchajcie, jest zrobione dość solidnie. Ale tutaj widzicie 3 śrubki i te 3 śrubki są do tego, żeby zamontować sobie taki daszek przeciwsłoneczny, żeby po prostu nam słońce dość mocno tutaj w nim się nie odbijało, a będzie się odbijać, bo ekran jest błyszczący. Od spodu tutaj mamy prawdopodobnie gniazdo na kartę microSD, być może jeszcze port USB-C. Za chwilę sobie to odkręcimy i zobaczymy. Z tyłu mamy
Co ciekawe, GPS. Tak, to urządzenie posiada odbiornik GPS-u, a to jest bardzo fajna sprawa, bo w takim wypadku będzie mógł nam na przykład pokazywać prędkość. Jeśli chodzi o wyjście kabelków, wygląda dość solidnie. Ogólnie samo urządzenie jest dość solidnie zrobione, nie jest to jakiś taki, wiecie, tani chiński plastik. Tutaj wygląda mi, że raczej woda się tutaj nie dostanie. Jest tak zrobione dość solidnie też, właśnie. Szczerze wam powiem, że nie widzę tutaj, żeby były jakieś o-ringi, ale może być po prostu, że z drugiej strony są. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak, słuchajcie, o-ringi są po prostu na tym przedłużaczu, czyli jest uszczelnione, to jest dobrze. Ok, na razie sobie może odłóżmy to urządzenie. Przejdźmy do pilota zdalnego sterowania. To wygląda tak, że no te kliki są takie dość mocno wyczuwalne. Myślę, że w rękawicach spokojnie je wyczujemy. Jest jakiś inny system montażu, widzę tutaj gniazdo takie. Także zobaczymy, jak to się montuje. Taka ciekawostka, mówiłem wam, że o tym kablu USB, ale zobaczcie, że nawet w tym kablu jest założony o-ring uszczelniający. No te przedłużacze 2 to tak jak wam tutaj mówiłem, są tutaj o-ringi, także o szczelność bym się nie martwił. Są mniej więcej chyba tej samej długości, z tego co tutaj tak czuję w rękach. Nie będę ich na razie rozwijał, rozwiniemy sobie je później, jak już będę montował to na motocyklu. Jeśli chodzi o podłączenie do motocykla, to tak jak wam mówiłem, jest przetwornica step down na 5V i 2A. Jest bezpiecznik. Trójeczka. Też zabezpieczony przed wilgocią. No i oczywiście montujemy to po zapłonie, żeby nam się to włączało, kiedy włączymy sobie zapłon. No i jak wyłączymy zapłon, to żeby się nam to urządzenie wyłączało. Moi drodzy, mamy dwie kamery. Dwie kamery są identyczne. One nagrywają w 30 klatkach w rozdzielczości Full HD, czyli 1080p. W kodeku H264 i podobno mają bardzo dobrze nagrywać w nocy. No tego nie wiem, czy uda mi się zweryfikować, ale tak przynajmniej podaje producent. Obie te kamery są chyba identyczne, nawet mają długość przewodów taką samą, także tutaj chyba nie ma znaczenia, którą zamontujemy na tył, a którą naprzód. Zobaczymy sobie, jak zamontuję na motocyklu, jak to wygląda. Kolejną sprawą, słuchajcie, są czujniki. Czujniki ciśnienia i czujniki temperatury. Tutaj już mamy oznaczony, który jest przód, a który jest tył. F i R. Następna torebeczka. Jest to taki uchwyt na pilocika, tak? Montuje się go na kierownicy. Tutaj są różne średnice tych wkładek, które można użyć sobie do zamontowania. W ten sposób mniej więcej tak to wygląda. I tutaj właśnie mamy do tego pilota takie złącze, żeby można było sobie, wiecie, ustawić, żeby to nam się nie przekręcało. To są na takie kliki, jak słyszycie. I się sobie tutaj śrubką tylko od tyłu dokręca. Czyli jeżeli potrzebujemy tak, to robimy tak. Jeżeli potrzebujemy tak, to robimy tak. Kolejne dwie torebeczki tutaj wyłożyłem. To są torebeczki z uchwytem właśnie do samego urządzenia. Tutaj widzę, że producent troszkę jeszcze inaczej rozwiązał sprawę, bo słuchajcie, tu jest taka kulka i to przykręcamy do samego urządzenia. Potem tą kulkę wkładamy tak i skręcamy tutaj kluczem. I słuchajcie, klucz jest Torx z taką dziurką. A tutaj, jak nie wiem, czy będzie to tak dobrze widać na kamerze, jest też Torx na środku z pręcikiem takim, który ma właśnie w tą dziurkę wejść. Jest to taki system antykradzieżowy, bo wiecie, no raczej ludzie nie używają takich Torxów z dziurką, choć ja akurat takie gdzieś w domu mam, ale no jest to na pewno jakieś utrudnienie dla potencjalnego złodzieja, a żeby tak szybko sobie tego nie odkręcił. Jak sobie to troszkę tak przykręcimy, zobaczcie, to już ta kulka, można ją ustawić, ale już chodzi ciężko, już sama nie wypada, nie? Jakbym dokręcił jeszcze mocniej, a zresztą sobie zobaczmy, no już nie dam rady jej przekręcić, a wcale mocno nie przykręciłem kluczem. Podejrzewam, że się przestawiać samo nie będzie. No i oczywiście tutaj mamy uchwyt taki do kierownicy.
A do tego uchwytu mamy właśnie takie wkładeczki, żeby też sobie tutaj różną średnicę dobrać. Mamy nawet takie malutkie, które zapewne będą służyły do przymocowania do na przykład lusterka. Ale oczywiście są tutaj też większe do kierownicy, żeby sobie na przykład nie poniszczyć, zaciskając same aluminium. Prawdę mówiąc, to nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale wydaje mi się, że te gumki mają tutaj taki troszkę szerszy wpust i wydaje mi się, że właśnie ten wpust musi być włożony o tak. I jest to taki system antywibracyjny. Zaraz włożę wszystkie i sobie zobaczymy, jak to działa. Zobaczcie, tak to wygląda i podejrzewam, że teraz trzeba to tu przyłożyć i śrubkami sobie dokręcić. Oczywiście tu jest też ten klucz, który jest ten antykradzieżowy. Widzicie? Ugina się. No to ciekawy system wam powiem. Prawdopodobnie jest to zrobione po to, żeby nie przenosiło wibracji z motocykla na ekran i żeby ekran tak się nie trząsł podczas pracy motocykla. Została nam ostatnia torebeczka, prawdopodobnie z uchwytami do kamer. Już wam tłumaczę dlaczego. Zobaczcie, są 3 takie komplety. To się zakłada tak. O, wskakuje idealnie i tutaj jakby można było przykręcić do tego kamerę, tą śrubką i nakrętką razem z tym. Mniej więcej tak to będzie wyglądać. I tutaj mamy do wyboru albo taśma dwustronna samoprzylepna, albo te wkręty. Mamy je akurat 4, więc rozumiem, że tak to ma wyglądać. I druga kamera tak samo. Nie wiem tylko, dlaczego są 3 komplety tych obejm z uchwytami. Być może jeden to jest po prostu zapas. Oczywiście śrubokręt, kluczyk, żeby to wszystko poskręcać. A te takie małe śrubeczki to do przykręcenia osłony przeciwsłonecznej. To jest po prostu nakrętka kontrująca do czujników ciśnienia, żeby sobie to skontrolować na wentylu. Ok, przejdźmy jeszcze sobie do ostatniej rzeczy, która była w komplecie. A jest to, moi drodzy, karta 64 GB. Ja nie będę jej otwierał, niech ona sobie będzie zapakowana. Na potrzeby naszej prezentacji ja sobie włożę swoją kartę do tego urządzenia. A tak właściwie to może właśnie wróćmy do tego urządzenia. Samo urządzenie, moi drodzy, oprócz tego, że jest wyposażone w GPS, o którym wam mówiłem, jest też wyposażone w czujnik. Taki G-sensor to się chyba nazywa fachowo. Chodzi o to, że jeżeli byłby jakiś wypadek, to nagłe zatrzymanie motocykla, no to automatycznie nagrania z kamer są zabezpieczane przed skasowaniem. Jeśli chodzi o łączność, którą obsługuje to urządzenie, jest to Wi-Fi i Bluetooth. Wi-Fi jest w standardzie 5G, a Bluetooth jest w standardzie 5.0. Jak już jestem przy Bluetooth, to urządzenie obsługuje 2 kanały Bluetooth, także można na przykład podłączyć sobie telefon do jednego kanału, a do drugiego powiedzmy interkom. Jeżeli ktoś ma oczywiście taką potrzebę. Producent deklaruje, że urządzenie ma działać sprawnie w temperaturach od -10 do 60 stopni Celsjusza i ma być odporne według normy IP67. A w związku z tym pamiętajcie, że jak będziecie na myjni, to żeby nie kierować myjki w to urządzenie, bo IP67 nie gwarantuje po prostu odporności na takie ciśnienia. Ok, to teraz tutaj rozkręćmy sobie tą zaślepkę, zobaczymy co jest wewnątrz. Tak, mamy tutaj złącze USB-C i złącze na kartę microSD. Także ja sobie tutaj włożę kartę pamięci swoją tymczasowo, a złącze USB-C jest prawdopodobnie do aktualizacji oprogramowania i tego typu rzeczy, także tak na co dzień nie będziecie z niego korzystać. Ok, ja to skręcam z powrotem, a samo urządzenie podłączymy sobie pod USB i zobaczymy jak wygląda menu. Oczywiście użyję do tego kabla, tego, który tutaj był w zestawie z USB. Wiecie, kamer i kontrolera na razie nie będę podłączał, to sobie podłączymy jak już to będzie zamontowane na motocyklu.
Tak wygląda urządzenie po włączeniu. Może ja to jakoś tak przechylę troszkę, żeby Wam lepiej było widać. O tak. I co my tutaj mamy? Strona domowa, czyli to. Jasność. Możemy sobie ustawiać. Tutaj już mnie o Android Auto pyta. Ale na razie sobie odrzucimy to. Głośność. Bluetooth. Na razie nic nie mamy podłączonego. OK. I tutaj tak. Język. Oczywiście polskiego nie ma. Ustawienia czasu. Rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty, sekundy. OK. Zmieniamy kilometry na godzinę i mile na godzinę. Audio telefonu. A tutaj wykrył już chyba czujniki i mówi, że niskie ciśnienie w oponach. OK. Aha, to ma być to, czy ma tak klikać, wiecie. Może zostawimy na razie te klikanie. No tutaj Wi-Fi czy mamy włączyć. Ciśnienie właśnie. Tutaj mamy jak alarm ma się włączyć przy niskim ciśnieniu. Tutaj mamy przy jakim ciśnieniu wysokim alarm ma się włączyć, czyli tym górnym. I tutaj jest właśnie też temperatura. No, czy ma pokazywać w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita. Cały czas mi wywala, zobaczcie, komunikat, że jest ciśnienie za niskie. Tutaj pokazuje przód i tył i temperaturę. Jeden pokazuje 28, drugi 25. No może ten jeden to ja w ręku przed chwilą miałem, dlatego się trochę nagrzał. Także może tak być. OK, przejdźmy dalej. Wygaszacz ekranu, czy ma się włączać, czy nie, po ilu minutach. Informacje z GPS-u. Aha, rozumiem. Czyli tutaj musiałby złapać satelitki, żeby po prostu no, pokazać, gdzie jesteśmy aktualnie. Automatyczna jasność, tak? Włączymy sobie, zobaczymy, czy działa. No, działa, wiecie. Nie wiem, czy to widzicie, a powinien się zaraz rozjaśnić. O. Także działa automatyczna jasność. Formatowanie. Teraz jak będę zasłaniał, wiecie, ja wyłączę, bo ja ręką będę zasłaniał, to będzie się ciągle ściemniać. Ja to tak zrobię, rozjaśnię, żebyście lepiej widzieli. Tu jest formatowanie karty SD. Przywrócenie ustawień fabrycznych, wersja oprogramowania. OK, tutaj mamy po prostu blokadę ekranu, tak jakby przytrzymamy sobie tam 3 sekundy, czy przy nagrywaniu, czy tutaj na ekranie startowym, to po prostu ekran się zablokuje. Ale myślę, że to akurat mało użyteczna funkcja. I to wszystko, jeśli chodzi o menu, wiecie. Tutaj widzę, że jak dotkniemy zegarka, to też możemy sobie ustawić czas. Tutaj też są te ustawienia od opon, znaczy od czujników ciśnienia. A tutaj prawdopodobnie możemy sobie replay zrobić, czyli odtworzyć swoje trasy. OK, moi drodzy, ja myślę, że jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia, to dość dobrze to wygląda. Działa dotyk dość tak responsywnie, nie ma tutaj żadnych problemów. Zresztą słyszycie, że jak dotykam, to on od razu klika i się coś tam przełącza, tak? Także chyba OK, nie? I jeszcze sprawdzimy oczywiście, jak to działa w rękawiczkach, ale myślę, że to już chyba wszystko z mojego kącika nagrań. Teraz będziemy musieli się przenieść już do motocykla. Ja to sobie zamontuję, tak wiecie, zamontuję to tak na szybko, no nie? Nie będę tego montował na stałe, bo mam pewien plan co do tego urządzenia. O tym dowiecie się za jakiś czas. Oglądajcie kanał. A teraz ja już z Wami się żegnam. No i co? I do zobaczenia już z motocykla. Już jesteśmy przy motocyklu, jak widać. Ja te wszystkie części mam ze sobą, jeszcze nic nie montowałem, także zaraz wszystko sobie zamontujemy, ale to może poproszę Was tutaj bliżej. Mam ze sobą kamerę GoPro, także będę mógł Wam tutaj pokazywać co i jak. Nie mam dodatkowych żadnych narzędzi, będziemy się opierać tylko na narzędziach, które są tutaj w zestawie. To ta kamerka tylna, zobaczcie, tutaj jest kropeczka, która pokazuje, gdzie po prostu ma być góra. Już sobie zamontowałem, tutaj kabelek wypuściłem, zaraz podłączymy. A przed nią zamontowałem też na trytytki tak tymczasowo. Też ustawiłem sobie, że tutaj ta kropeczka jest do góry, żeby obraz był tak jak trzeba. Ok, teraz zajmę się montowaniem tej centralki jakby.
No i tutaj taka ciekawostka, zobaczcie, u mnie kierownica, no nie jest cylindryczna, tylko tutaj jest stożek. Tak samo jest tu. Ja w zasadzie nie mam gdzie tego zamontować, bo jedyne miejsce to tutaj mam już zamontowany uchwyt na telefon. Oczywiście tutaj można też jako nawigację używać tych cieńszych po prostu uchwytów. No ale myślę, że po prostu ja sobie zamontuję to tutaj na lusterku na czas testów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Gdzie zamontowałem to tak sobie, że po prostu tutaj do lusterka przykręciłem na właśnie te najmniejsze takie wkładki. No i tutaj tak dość solidnie się trzyma. Ok, teraz zabiorę się za podłączenie tych kabelków, a zobaczymy tutaj, jak to będzie wszystko działać już po podłączeniu. Tak jak mówiłem wcześniej w filmie, a zobaczymy sobie, czy długość tych przedłużaczy jest taka sama. Na pewno są długie, moi drodzy, także trzeba będzie gdzieś pewnie upchnąć. Szczególnie ten przedni. Tak, oba są takiej samej długości i słuchajcie, to jest naprawdę długie, bo zobaczcie, jak sobie tu przyłożę do tyłu motocykla z tej strony, chwycę za kierownicę, to jeszcze no na całą długość motocykla można by powiedzieć. Zobaczcie. O długość ich nie musicie się martwić. Ja nawet Wam powiem, że tutaj z przodu nie będę musiał używać, bo mam bardzo blisko, ale z tyłu sobie podepnę zaraz. Teraz jeszcze te czujniczki ciśnienia zamontujemy. Tutaj mam. Już nie będę kontrolował ich tak jak być powinno, bo ja tylko, tak jak Wam mówiłem, tymczasowo front to ten. No to trzeba szybko wkręcać będzie, bo powietrze schodzi jak się tylko dotyka. Ok. Jeden wkręcony. Musicie wiedzieć, że mam czujniki ciśnienia w ogóle w kołach, więc będziemy mogli sobie porównać, jak to będzie pokazywać. Ok. Zobaczymy, jak to zadziała. Już też zamontowałem, słuchajcie, te wszystkie rzeczy tutaj tak podłączyłem. Tak wiecie, tymczasowo, nie? Żeby to Wam tylko pokazać, jak działa. Tutaj sobie puściłem tak kabelek, związałem tutaj spiąłem i kamera jest tu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Aha, jeszcze pilocik, ale z pilocikiem to za chwilę. Dodam Wam tylko tyle, że mój system zasilania będzie tak wyglądał. Jest to po prostu powerbank włożony tutaj w uchwyt do telefonu, bo mam USB w tym uchwycie, ale jest to USB-C, tak? A tutaj końcóweczka od zasilania to USB typu A. Mam coś takiego, ale tutaj wiecie, nie starczy mi tego kabla, żeby tam dociągnąć, więc po prostu wsadziłem tutaj powerbank. Oczywiście jak ktoś będzie chciał sobie takie coś zamontować na stałe, no to wiadomo, trzeba będzie podłączyć to sobie klasycznie po zaponie, żeby się włączało i wyłączało razem z przełączeniem stacyjki w motocyklu. Ok, ja jeszcze podepnę kontroler. Wiecie co, tylko tak, podepnę go, pobawimy się i ja go odłączę, bo ja nie mam gdzie go już tutaj zamontować. Zobaczcie, co tutaj się dzieje w ogóle. Także zobaczymy, co on po prostu potrafi i ja go odłączę, schowam na razie do kufra, a przejedziemy się, zobaczymy bez kontrolera, bo tu i tak on w czasie drogi prawdopodobnie do niczego nie będzie nam potrzebny. Podłączyłem ten kontroler, a włączyłem urządzenie, ale tutaj wali bezpośrednio słońce akurat w to urządzenie, także przestawię się gdzieś w cień i za chwilę się widzimy. Tak to, słuchajcie, wygląda z mojej perspektywy. W słońcu widać to tak. No widać słabo, ale widać, nie? Coś tam. Ale ten daszek, no niewiele daje, jak słońce akurat mam za plecami. Ja się za chwilę, tak jak Wam mówiłem, przestawię. Chciałem Wam tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda w bezpośrednim słońcu, że tak powiem. To co, zobaczymy sobie, co ten pilocik potrafi. Tutaj ten dolny przycisk, jeżeli wcisnę raz, pojawia mi się obraz tutaj z tylnej kamery. Kolejny raz przód, tył, tył, przód, przód. No i tak w kółko. A jeżeli wcisnę i przytrzymam, aha, to po prostu tu widzicie, dioda włączyła się na żółto, znaczy no ta kropeczka, więc po prostu zabezpiecza prawdopodobnie chyba nagranie. Ok, następny przycisk to jest ten, aha, po prostu wykonuje zdjęcie, tak, tego, co się akurat stało. No i przycisk ten ostatni, a w zasadzie to pierwszy od góry. No coś pika, ale nic się nie dzieje jakby. A jak przytrzymam, to też się nic nie dzieje. Wydaje mi się, że to jest po prostu do obsługi muzyki i telefonu. Jeżeli po prostu telefon dzwoni, to możemy sobie tym przyciskiem odebrać. No, że nic nie dzwoni, to nic nie odbieramy. Ok, także to jest cały pilot, tak jak montaż, tak jak Wam pokazywałem, no ale nie mam już go gdzie zamontować, więc go odłączę.
bo myślę, że on dla mnie nie będzie do niczego potrzebny. Także te osoby, które mnie pytały o to, bo miałem o tym też wspomnieć, kilka osób mnie o to pytało, czy te urządzenia działają bez pilotów, bo nie mają miejsca, żeby je zamontować. Oczywiście, że tak. Te piloty tak naprawdę to tylko ułatwiają życie, ale nie są niezbędne. Ok, to ja to odłączam i za chwilę zaraz ruszamy. Ach, no tak, zapomniałbym. I jeszcze póki ruszę, to Wam powiem, że sparowałem to sobie z moim telefonem i teraz jak tutaj się kliknie na przykład w to miejsce, no to się pojawiają kamerki i to można sobie, zobaczcie, przyłączać palcem, po prostu suwając w bok te kamery, czyli to samo, co robimy pilocikiem. Możemy sobie przejść do godziny. Godzina tutaj, zobaczcie, ustawiła się z GPS-a prawdopodobnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to mamy z tyłu 20 stopni, z przodu 19. Nie wiem jeszcze, co to pokazuje. Zaraz sobie zobaczymy, jak się kawałek przejedziemy. Ciśnienie trochę upuściłem, 2,2, 2,4. Powinienem tak mieć normalnie z tyłu 2,9, a z przodu 2,5, ale no, może troszkę się upuściło. Zobaczymy, co pokażą czujniki w motocyklu. Android Auto się włączył i już mam tutaj połączenie ze swoim telefonem. Tak. Tutaj już nie ma problemu z Google Mapami, bo mam inny telefon. Tutaj co mamy? Albo moje audiobooki, albo YouTube Music. Ok, no to na przykład zobaczmy sobie jedną rzecz. Lody w Janowie. No, słuchajcie, tylko powiedziałem i możemy ruszać, tak? A telefon sobie mogę schować do kieszeni. Ok, to ruszamy. Oczywiście jeszcze zaraz sprawdzimy, jak to sobie w rękawiczkach działa, z palcem i bez palca, ale to za chwilę. Trochę się zbiorę i ruszymy. Ok, jeszcze tylko Wam powiem, że za chwilę tu będziemy mieli przednią i tylną oponę ciśnienie i sobie zobaczymy, jak tutaj pokaże nam ciśnienie. No i oczywiście tutaj też temperatura jest. No wiecie co, troszkę tak ciężko trafić, te małe ikonki są w rękawiczkach, no ale myślę, że to po prostu wina samego systemu Android Auto, a nie tego urządzenia, że te ikonki są takie małe. No na większym ekranie by były większe i zdecydowanie łatwiej by było trafić, no ale niestety no, na motocykl nie zainstalujemy sobie tabletu 14-calowego. Ok, przejdźmy sobie na stronę domową i zobaczmy sobie, co te czujniczki nam tutaj pokazują. To w rękawiczkach widzicie, dotyka mi działa, nie? Pokazują 2,2, 2,4, czyli dokładnie to samo. Temperatura tutaj pokazuje 19 stopni z przodu i z tyłu, a u mnie tutaj pokazuje 17,5 stopnia, ale przed chwilą było 18,5, tylko przejeżdżałem przez las. Zobaczymy za chwilkę, jak się trochę wyrówna tutaj temperatura, czy będzie jakaś duża rozbieżność. Ciekawostka, 2,2 z przodu, 2,5 z tyłu i tak samo tutaj wskoczyło 2,5 z tyłu i 2,2 z przodu. Także no czujniczki tutaj działają dobrze. No ta temperatura to tutaj u mnie już jest 18,5 stopnia, tutaj dalej 19 pokazuje, na górze 21. Także trzeba sobie tutaj taką średnią wyciągać, no ale blisko prawdy, blisko prawdy. Ok, pooglądajmy sobie, jak to wygląda z kamer. Oczywiście Wy sobie zobaczycie to na pełnym ekranie, ja sobie tutaj chwilę popatrzę, jak to wygląda na ekraniku. Oczywiście tutaj raczej nie ma co się spodziewać jakiejś tam stabilizacji czy czegoś. To myślę, że coś tam może trochę nagrają. Jako taki rejestrator, wiecie, w razie W, bo do GoPro to startu nawet nie ma, no ale też nie ma co się dziwić. GoPro kosztuje troszkę drożej niż to całe urządzenie z 2 kamerami, czujnikami i tak dalej. Jeszcze tutaj zobaczcie, mamy prędkość podawaną przez GPS. Tutaj też mamy prędkość podawaną przez GPS. No i w zasadzie te liczby się pokrywają 1 do 1, także tutaj wszystko też ok. Ale tutaj też podaję wysokość nad poziomem morza, w kamerze może tego nie będziecie widzieć. I chyba jest kompas, akurat nie widzę, bo chmury kurczę są w tle, a są białe literki i cyferki, słabo widać. Tak. 305 stopni. Wróćmy sobie teraz do Android Auto. Klikamy tutaj, klikamy Interconnect. Widzicie, w rękawiczkach bez problemu da się to obsługiwać. I mamy z powrotem Android Auto. Także te osoby, które pytały mnie o to, czy można to używać bez pilota, takie urządzenia, no, wydaje mi się, że tak, bo ten pilot, jak widzicie, można sobie tutaj bez problemu zastąpić dotykiem, który jest na ekranie i działa w rękawiczkach.
Tutaj w lesie jest ciemno, także zobaczymy sobie też obraz z kamery. No wiecie, no nie jest tutaj mega ciemno, nie mam żadnego tunelu też w okolicy. Właśnie montuję film, zgrałem wideo z karty. No niestety, ale tego nie da się zostawić bez komentarza. Te wideo jest po prostu tragiczne. Jeżeli ktoś chce kupić to urządzenie z takim naciskiem na wideorejestrator, to niech się dobrze zastanowi. Zwróćcie uwagę, że nawet nie widać numerów tablic rejestracyjnych. Ok, już wracamy do filmu. Przyszedł czas na małe podsumowanie. Urządzenie działa ok i w rękawiczkach i bez rękawiczek. No tutaj wiadomo, troszkę trzeba się napocić przy tych małych ikonkach, żeby dokładnie trafić w rękawiczkach. No ale to jest jakby specyfika samego Android Auto, nie tego urządzenia, tak? Bo tutaj chodzi o wielkość po prostu ekranu. Tak poza tym, no to czujniki działają tak jak trzeba, temperatura jest w miarę taka jak trzeba, GPS jest, działa, bo prędkość pokazuje taką jak ten GPS w motocyklu. No kamery to już ocenicie sami jak to wygląda, bo ja aktualnie jeszcze tego nie wiem, no dopiero jak będę montował to sobie to obejrzę. No cóż, no i chyba to całe te AOC C6 Pro, moi drodzy. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pamiętajcie, że w opisie filmu macie kod zniżkowy 22% taniej z kodem motorzysta. Jak będziecie zainteresowani, to wszystko znajdziecie w opisie. Oczywiście, gdybyście mieli jakieś pytania, walcie śmiało w komentarzach. Jeżeli tylko będę potrafił, to wam podpowiem. No to moi drodzy, ja już teraz jadę na kawkę z lodami, a z wami widzimy się w następnym filmie. Cześć!